O, pierze. No domek, zaklinacz byków, kurde mać. Nawet jedzie całkiem ładnie. Proszę bardzo. No i tak. Gra muzyka. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Co to jest, drodzy internauci? Militaria.pl przysłali dla mnie wiatrówkę do testów. A co ona jest warta, to zobaczymy. Długa bestia. Trudno, że mając moje lata nie strzelał z wiatrówki. No. Po 70, że nie strzelał z wiatrówki. Strzelałem z wiatrówek, to z nie takich. Tam coś jeszcze jest. Bo tu ja nie widzę po prostu. Ona podobnie jest z lunetą, bo ja tu nie widzę przyrządów celowniczych, tylko jest goła lufa. No. Oho, i na krzyż. Celownik to krzyż. No. Ach. Myślę, co mi tu, a proszę pana, bo tu ona ma szkiełko założone. Myślę, co mi tak zmyla. To po prostu zmyla to, że po prostu jest. Myślę, czemu ja nie mogę wziąć tego słupka na... No jest. No cóż, trzeba ją zamocować na wiatrówkę. Romek. No rzeczywiście. Jest Romek. Zaklinacz byków. No jest. No już ona się załadowała, tak. Teraz by włożył śrut. No i zabezpieczona. Aha, rozumiem, do przodu go trzeba wziąć, tak? No broń Boże, nie wolno w kamerzystę celować, chociaż ona jest niezaładowana, no nie? O, pierze. Słychać, że ma ciśnienie, chociaż na pusto. Bo gdyby był śrut, to będzie wbity śrut zwiększa ciśnienie, no nie? Bo musi, sprężone powietrze musi go wyrwać. No to teraz rozumiem, tu jest bezpiecznik. Aha, czyli tak i normalnie tak, załadować, rozumiem. Tak, odbezpieczyć. No ładnie jest zrobiona. Ładnie drewno, ładne drewno mają. Wystrzelę jeszcze raz na pusto. Och, pierze. Jakieś twarde drewno, jakiś może orzechowiec, czy no nie wiem. No domek, zaklinacz byków, kurde mać. To teraz można by ją drogo sprzedać, skoro ma tak napisane, no nie? Pojechać. Chcecie kupić wiatrówkę zaklinacza byków za 10 000? Znalazłby się jakiś. No dobra, to co, montujemy? Montujemy. Mam takie wspomnienia z wiatrówką, że kiedyś pojechałem do miasta, tu wakacje były. Miałem w pobliskim mieście kuzynów. Jeden był młodszy ode mnie o rok, a drugi starszy. Ten młodszy to później do Stanów w dorosłym życiu wyjechał i nawet będąc na emeryturze jeszcze to był zastępcą szeryfa w dużym amerykańskim mieście. Także gość wybrał się. Ale poszliśmy na strzelnicę, bo tu do rzeczy trzeba mówić. Przyszedł gościu na strzelnicę, poprosił wiatrówkę, popatrzył na tę wiatrówkę, wyjął wkrętaczka z kieszeni. Co pan robi? Panie, powiedział do tego, co prowadzi strzelnicę, tu jest przestawiona muszka i szczerbinka. Podregulował coś tam. I zaczął mu po kolei zestrzeliwać czekolady. Zestrzelił jedną, drugą, jak zestrzelił trzecią, to ten gość ze strzelnicy mówi, panie, wyjął 100 złotych, dam mu 100, idź pan stąd. bo by go z torbami puścił. Ale znał się na broni, może jakiś wojskowy, bo mówi, panie, dajesz pan ludziom do strzelania, jak ludzie mają trafiać, jak mówi, to jest przestawiona, mówi, muszka.
Coś tam popukał, coś tam pokombinował, przyłożył się, trach i czekoladę zestrzelił. Fajnie było, no nie? To nawet z lunetą, kurczę. Panie, idź pan stąd. Wlepił stułaka. Biznes mu psuł. Oczywiście. Z torbami by go puścił. Proszę pana, powiem panu szczerze, z wiatrówką, bo jestem dorosły, no wie pan. Nie, z lunetą nie widziałem wiatrówki. Z której to strony? O kurde. Trach. No cóż. Cóż było zrobić? Fajnie, fajnie. I teraz tak, ostrość. No 75 damy. Zakręcana, o kurde. Czyli na śrubki będzie. Dobrze, no to teraz zostało nam znaleźć puszkę gdzieś, powiesić na gwoździu, gdzieś na słupku, no i celować. Będziemy do serca strzelać. Tak jest, do serca. Prosto w serce. Młoteczek i ciach, 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 ciach. Gdzieś na słupku powiesimy i będziemy strzelać. Może tu gdzieś. Dosłownie o. No dobra, będziemy próbować. Okularów to ja nie będę używał. To tam zerówka. Tu dla bezpieczeństwa, żeby śrut nie poleciał w podwórko, to deskę przestawimy trochę. Przestawimy ją trochę, żeby nie poniosło na podwórko i okna nie wybiło, no nie? Bo to jest broń. To jest po prostu broń. Jakby nie było, to jest broń. O, już tak to już będzie bezpiecznie, bo tyle to nie zniesie. Teraz, kurde, tu wszystko zaminowane. No wiadomo, teren wojenny. Poligon. Poligon wojenny, tak jest. Ale po drodze mamy kołek. No dobra. Nie nabiłem, tylko przykładam się. No i trzeba by było zrobić sobie tak. Zrobić podpórkę i wtedy ją ustawić. No nic to nie pasuje, cholera. Ojej. Lepiej sięgnąć dalej, żeby się nie rozsypało. Dobra. Oczywiście. Tym trzeba o. Tak. Wbić. Na szczelne. Dobra. No, życzę panu dużo celności, bo tam jest mój samochód. Nie no, żartuje pan. Aż tak to nie zniesie. Zobaczymy. Na samym dole. Na samym dole. A czemu nie w środku znosi gdzieś? Dobra, zobaczymy. Tak. Z lewej strony na samym dole. Z prawej. Tak? Trafiona, ale na samym dole. Lewo, prawo. Tak trzeba podregulować. Czyli tu jest góra. A tu jest tak. No i znowu troszeczkę bardziej w prawo poszło. Czyli trzeba jeszcze podciągnąć trochę. I do góry. Teraz spróbujmy, dobra. Dobrze leży. No na pewno tam kiedyś te wiatrówki, jakie tam z łucznika jakieś były takie, to ale tam nie były. Super. Znowuż poszło. Dobra, zobaczymy właśnie. Bo cały czas strzelamy na dole. A czemu nie środek? Teraz wyżej, jeszcze trzeba trochę wyżej. Polował pan czekoladkę. No, ale to one wisiały na nitce, tylko że tam wiadomo, tam była odległość ilu, tam parę metrów na jednej szczelnicy. No i on zaczął po kolei. Jedna spadła, druga, trzecia. Gość wyciąga stół. Idź pan stąd, masz pan. Bo nie pan z torbami puścisz. A chłopaki stali, to rechotali się, panie. Byli gapie, ale on cwany był, jakiś żołnierz zawodowy, czy jakiś dobry, no widać dobry był strzelec. Popatrzył mi, panie,
Jak można z niej strzelać? Mówi, jak ona jest, mój ma przestawioną muszkę. Panie, nie majstru, a panie, jak to nie majstru? Jak? Ja nie chcę pudłować, ja przyjąłem tu dobrze postrzelać. I gość wziął, przestawił tam po swojemu, popatrzył, przymierzył się, ciach. Czekolada spadła. O kurde. No zobaczymy. Blisko centrum jest. Dobrze. No celuję w środek. No jest nieźle, bo jestem blisko środka. Dziurawi ładnie. Środek to będzie tutaj, na o. Zakładamy, że tu jestem blisko środka. 5 strzałów oddałem, ładnie przybija blachę. No jeszcze ciut. Jeszcze ciut podnieść. Ładuj broń. Cel pal. Czyli jest pan łamaczem serc, tak? Tak jest. Ja łamacz serc. Kurde, ręka mi chodzi, bo człowiek jest ciągle zmęczony. Teraz zerwane, tak, faktycznie zerwane. Tak, bo już było dużo bliżej. Ale no zdarza się, nie? No zobaczymy, na tej samej regulacji strzelę jeszcze zobaczymy. No blisko środka jestem, ale nie środek. Palce mam takie delikatne, że tylko ten śród jest taki maleńki. Chyba, ale bo on się zakołysał. Ale te ustawień na 10. To uważam, że na 10 to będzie dobrze. No, już jest całkiem blisko środka. Ostatni strzał. No to albo jeleń będzie na kolację, albo ucieknie do lasu. Albo ucieknie do lasu oczywiście. Nie, po prostu ręce mi trochę chodzą, bo człowiek ciągle ma te ręce obite u tego, to tam. To nie to kiedyś, co kiedyś było, że... Wygląda mi, że jest środek. A może się mylę. Panie Romku, jest środek. No jest. Ja stąd widzę, że jest. Czyli udało się ustawić broń, dobrze. To dziękujemy za strzelanie. Teraz kamerzysta niech strzeli raz. No wiatrówka jest ekstra. Wyregulowaliśmy przyrządy celownicze. Fajnie się strzela. Są i dychy. To drewno. To jest drewno, to drewno dobrej jakości. Słój drobniutki, fajne drewno. Jakieś twarde drewno. Bardzo ładny. Proszę zobaczyć. Bezsęczne. Ładnie wykonana. Naprawdę ładnie wykonana. Elegancko. I ciach. No ile tu metrów jest? Ile tu jest metrów? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takie naciągnięte. 8, 9, 10, 11, 12. Takich 12, 12,5. No jest i dycha, jest. O, powbijało się w deskę. Proszę bardzo, śród w deskę wbija się. Ma to siłę jednak tak przebić tą blaszkę i w deskę się wbić. Świerkowa deska jest przecież twarda, dość zaschnięta. Fajnie. Flinta jak trzeba. Cholerno, bo jeszcze ta szmata tu brudna leży, zaoliwiona. Dobre. Scyzoryk to ja mam w domu. Ja wieczorem jestem nieraz nieprzytomny od roboty. Wie pan, drodzy internauci, dostałem paczkę z firmy militaria.pl. Tu są rzeczy do testów. Co tu jest, nie wiem. Muszę otworzyć na spokojnie. Tu mam taki ładny nożyk. No wiadomo, to jest tylko folia, nie ma co się tam z nią ceregielić. Grom, wzór 25, militaria.pl, Made in Poland. Więc domyślam się, jak grom, to jakaś broń. Jakaś broń, ale jaka broń? Broń, ładna broń. Ładna broń, oj. O. Proszę bardzo. I podpisane. Romek Zaklinacz Byków. Podpisane. Czyli pamiątka cenna. Aż tak się mocno trudzili chłopaki z militaria.pl. No na pewno to jest typowy wzór noża, który jest produkowany seryjnie, ale ten grawerunek, no to musieli zrobić specjalnie. Dla mnie to inaczej nie ma. Czyli cenny nóż. Ja czuję po prostu tam bez pudła
Stal widzę jest bardzo dobra. Ostrość ma normalnie brzytwy. I normalnie włos na ręku bierze. Na ostrzu zostaje włos z ręki. A jak? O, od biedy można było się ogolić. No i jest ładna pochwa też. Jeszcze przetestujemy tą pochwę. Fajna. No i to fajnie się zatrzaskuje, nie wyleci, no nie? Do pasa i można do lasu śmigać. Trzeba dobrze szarpnąć, żeby wyjąć. Dobra, przetestujemy. Drewka tu nie brakuje. O! Proszę bardzo, jak ładnie wiórki lecą, no nie? Nie pomyliłem się, ostrość jest szalona. Jak ładnie struga się. Naprawdę w lesie był taki nóż bardzo przydatny. Ładnie struga, ładnie. O, niech zgrzyje niezgrabność. Dlatego tak ciężko go skubnąć, bo on jest krzywy swój ma. No zaskoczyli mnie taki nóż. No bardzo mile widziany, bardzo mile. A już mi tych parę noży się zebrało. Ten nóż, co tu mam u pasa, to dał mi Marcin, chłopak, który pracuje w Dębowej Kuźni. Drodzy internauci, to jest suchy kołek świerkowy. Tu są sęki. Tyle razy wam już mówiłem, że świerkowy sęk to jest twardszy niż dębowy. To każdy drwal o tym wie. I byle jaka siekiera, to na świerkowych sękach siada. Przy testach to pokazałem. I teraz spróbujemy, jak zachowa się ten nóż, który dostałem od Militaria.pl dzisiaj w paczce. Sprawdzimy na tych sękach. I proszę, tu jest sęk, ścinam go. I na ostrzu nie ma śladu, najmniejszego uszczerbku nie ma. Trochę się zabrudziło żywicą, bo wiadomo, świerk jest żywiczny, klei się do ostrza, ale samo ostrze jest absolutnie nienaruszone jest, czyli stal jest super. Poszło. I trzachę zetnę. Proszę bardzo. Czyli można by było trzasek nastrugać i ognisko zapalić. Ja tak go określam. Dobry? Buzi dać. A Indianie to tak robili. Nożem do serca. No a jak było te krwi, no to sobie tutaj ciach, prawda? Braterstwo krwi. I drugi sobie też dał nóż drugiemu, drugi sobie ciach. Przyłożyli ręce. Proszę bardzo. Braterstwo krwi. No i tak. Gra muzyka. Wzór 25. Ładny. Ładnie zrobiony, naprawdę. Super. Bardzo jest twarda, bardzo, bardzo. Ja widzę po prostu po osełce, po tych opiłeczkach. Ja biorę oczywiście samofazę tak kulturalnie, żeby nie niszczyć ostrza. Bo to jest cenny nóż. Dla mnie to będzie cenna pamiątka, że ktoś o mnie pamięta. Ostrzy się raz tak, na drugą stronę od siebie. Nie do siebie, tylko od siebie. Ciach, można i rzucić. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakby tu leżał jakiś empel, to już by było śmierć po nim. Empla. Empel to nie przyjaciel. Proszę bardzo. Za każdym razem idzie, prawda? Nie ma, żeby się nie wbił. I na byka wsiądę i pojadę do lasu. Proszę bardzo, jak stąd. A tutaj co my tu mamy? Ciach, same Militaria. Militaria.pl. No i wszystko podpisane. A tu przyszły spodnie. To już widzę. Ach, ciach. No, ładny spodzień. No oczywiście, że sprawdzimy. No co, na głowę ich zakładać nie będę do licha. Tylko na siebie. Pas wyjąć, bo spodnie bez pasa, tak jak żołnierz bez karabinu. Spodnie dobre, na dyskotekę można iść. Pasuje, wszystko gra. Dobrze, ładnie, pięknie. Ja trochę ciemniejsze noszę. Ja oczywiście gustuję w bardziej ciemnych spodniach. No na pewno, że są bardzo mocne, to na pewno, czuję to. Dobre kieszenie, tylko że ja mam dużo dłoń, ale rękę wsadzę. Wsadzę dłoń.
żeby materiał był mocny. Ja z zasady kupuję do pracy, to kupuję tylko i wyłącznie spodnie wojskowe, bo wojskowe ubrania są bardzo mocne. Bo na przykład już te bojówki, co są takie, co można kupić tam na rynku, to już bojówki nie są tak mocne jak spodnie wojskowe. Bo spodnie te od polowych mundurów to są bardzo mocne. To jest najmocniejsze ubranie, dlatego zawsze chodzę w mundurach wojskowych, bo już tak się przyzwyczaiłem i tak, bo są mocne po prostu. No to cóż, no możemy spróbować drewna porąbać. O, jaki ładny pniaczek. Jeszcze jednego, no co to jednego przerąbać piaka? To do pieca naraz za mało. O, ten sękaty, no nie? I krzywy słójmer, dlatego się ciężko rąbie. No, czyli oddaje się do takiej pracy. Granie nie, dobre są. I na dyskotekę można iść. I z tą siekierką. No zobaczymy, jak z wodą sobie radzą. Przecież trzeba znaleźć wodę. No zobaczymy, jak sobie radzę z wodą. No dobrze sobie radzę z wodą. Nie czuję, żeby zaraz od razu było tam, żeby od razu tak było mokro. Spływa, woda raczej spływa. O, proszę. Proszę, pokażę. To są raczej spodnie letnie, nie całoroczne, tylko letnie, bo czuję, że materiał nie jest gruby, ale materiał jest mocny. No i widać, że woda spływa. Żeby woda spływała, a jeżeli już to wodę złapie, żeby też szybko to schło. No co z bykiem? Czy one się nadają do jazdy bykiem? Zobaczymy. Co tak patrzysz na mnie? To jestem ja. Ale widzisz, jak kamerę obserwuję? A Bysiu, to jestem ja, przyszłem do ciebie. Twój gospodarz przyszedł do ciebie, twój łobuzie, twój łobuzie. My się troszeczkę już znamy, prawda? Ja wiem, że ty mnie lubisz. Czasem jesteś łobuz i próbujesz mnie czasem na różki wziąć, a to wiesz, to jest niewskazane. No, co? Pachną ręce nowymi spodniami. On zna wszystkie zapachy, on czuje, że mam nowe spodnie. No, jak wącha mnie, a widzisz, ale to jestem ja, tylko w innych spodniach. Czyli byk testuje spodnie. Jeszcze Ali ciekawie, jak przetestuje spodnie. Co? Mądralo, ja wiem, że ty nie jesteś głupi. To jesteś cwaniak. Co jest ważne, no nie mogą się rwać, jak się wskakuje na byka, gdzieś tam w kroku czy coś takiego się dziać. No i też materiał musi być w miarę gładki, mocny. Byś. Chodź. Prr. Chodź, pójdziemy, bo trzeba się przejechać trochę, wiesz, nowe spodnie przetestować. Czy się nadają do jazdy na byku. A może się nie nadają i trzeba będzie je wyrzucić na szmaty. Prr. Prr. Ja. Ruszaj. Helta. O, elegancko. Elegancko się jedzie. Helta. A jedzie, łobuza kawał jedzie. Nawet jedzie całkiem ładnie. Bo on wie, że tam krowy są. To dlatego jedzie. Tam są krowy, to jak on ma nie jechać? To jest dobry cwaniak. No. Prr, polecisz tam do krówek, polecisz, no. Tam jest zamknięte, będziesz mógł im potowarzyszyć. No ładnie, spodnie cacy, prr. Oj, Byś cacy, prr, cacy, Bysiu, cacy. To, krówki głowy podniosły? Lubią ciebie, prawda? Lubią krówki ciebie. O, no takiego kawalera miałyby nie lubić. Poszedł, Bysiu. Gra. O, mikroport. Poszedł, niech se idzie. Fajny toporek, bardzo dobrze się sprawuje, cacy. To jest po prostu do tego, żeby sobie urąbać takich gałęzi na ognisko, prawda? O, tak na ognisko rąbać. Fajnie, no nie? Do przycięcia gdzieś krzaków,
Jest zręczny, przydatny. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza oraz Dariusza Zębalę i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.